Tak, żeby troszkę tam było mnie widać, powiedz kiedy. Jesteśmy w Lubomierzu, to jest osiedle rzeki. Osada jest założona w XVII wieku, kiedy tutaj zamieszkali pracownicy huty szkła pochodzący z Niemiec i z Czech. I stąd też prowadzi nasz szlak na Gorc. Idziemy szlakiem niebieskim. No zobaczymy, co przed nami. Po prostu wyruszamy. Jesteśmy w tej chwili na Polanie Nowej i od tego miejsca zacznie się już mozolne podejście na Gorc, na szczyt. Wcześniej jeszcze dwie polany. Licząc całość naszej trasy, to przewyższenie będzie wynosić około 500 metrów. Przy tej polanie, która jest pomiędzy Magorzycą a Gorcem, znajdować się ma pamiątkowy grób jednego z niemieckich żołnierzy, który zginął tutaj w styczniu w 1945 roku, kiedy uciekał przed Armią Czerwoną, ale nie udało mi się krzyża nigdy znaleźć, natomiast jest kapliczka w okolicy, być może właśnie ona przypomina to wydarzenie. Tam jest kapliczka. Właśnie, tam jest kapliczka, ale kto tam podejdzie? Małego niedźwiadka. Nie wiem czyje, ale jakieś są jakieś ślady. Widzisz, piesek jakiś chyba. Ale dużo pazurem musiał mieć jakiś taki. I dotarliśmy do takiej kolejnej polany, która ma uroczą nazwę Świnkówka. I to, co jest piękne z tego miejsca, to widok na Tatry, jeśli tylko pogoda temu sprzyja. I w zasadzie większość mozolnego podejścia ma już absolutnie za sobą. Teraz już spokojnie zmierzamy ku następnej polanie i tam się zatrzymamy na dłużej. Ciepło. Jest ciepło. A będzie jeszcze cieplej. Fajną fryzurę mam. Można sobie w śniegu głowę umyć? Jesteśmy na polanie Gorc Kamienicki i w zasadzie prawdopodobnie od tej polany często przyjmuje się też nazwę na szczyt, na który zmierzamy, ponieważ w jednym miejscu on jest opisany jako Gorc, a w innych mapach jest opisany właśnie jako Gorc Kamienicki, więc prawdopodobnie nazwa została przeniesiona stąd. Ta polana jest szczególnego rodzaju, ponieważ roztacza się tutaj już piękna panorama, ale są też dwa elementy mocno związane z historią tego miejsca. Pierwsze to jest bacówka po mojej prawej stronie. Można tam po prostu przyjść, ona jest otwarta, zatelefonować do właścicieli, jeśli się zgodzą, można zatrzymać się na jakiś czas. W okresie międzywojennym było tutaj gospodarstwo rolne i był realizowany projekt związany z halowaniem bydła, czyli ze przystosowaniem bydła do tego, żeby mogło być wypasane, hodowane na dużej wysokości. Wybuchła wojna i to samo miejsce zostało zamienione w szpital partyzancki, taki polowy, potem zniszczony przez Niemców. A po drugiej stronie tej polany jest bacówka i w sezonie bywa, że ktoś tam próbuje siedzieć i przyjmować turystów. To, co jest istotne, to z tego miejsca roztacza się też wspaniała panorama na Tatry i okoliczne szczyty, w tym na Jaworzynę Kamienicką, na okolice Turbacza, na Gorc Stroszacki i szczyty Beskidu Wyspowego. Przeurocze miejsca, a dzisiaj tym bardziej sympatyczne z tego powodu, że nie wieje i jest bardzo ciepło,
Aczkolwiek podkreślam, że naprawdę mamy jeszcze zimę. Zima się nie skończyła. Amen. A wiesz czemu gorc? Gorce? Gorc gorzeć, czyli płonąć. Bo to był tutaj sposób do pozyskiwania polan w lesie. One były pozyskiwane tak zwanym sposobem żarowym, polegającym po prostu na tym, że wypalano część lasu i dzięki temu ona mogła służyć do wypasu. I to jest mocna strona gorców, że jest dużo polan, z których są piękne widoki. Chodzi bardziej o owce, żeby owce miały ładny widok. No, skoro kwiatki rosną lepiej, kiedy im się śpiewa, człowiek lepiej się czuje, kiedy patrzy na coś miłego, to może i owca lepiej się pasie i rośnie. Ale czy było też bydło większe? Było, bo było właśnie to halowanie krów. O, to ciekawe. Chcieli zrobić, żeby w Polsce były takie krowy jak w Szwajcarii. No właśnie tak pomyślałem. Jak w Alpach. Dotarliśmy szczęśliwie na Gors, 1228 metrów nad poziomem morza. To miejsce zyskało dużo na popularności od 2015 roku, kiedy postawiono tutaj wieżę widokową, która podwyższa wysokość o 20 metrów 70 cm i daje fantastyczną możliwość widoków w każdym kierunku. Jesteśmy po drugiej stronie szczytu, na hali Gorc Młynieński. Jakiś czas temu wyremontowano tutaj postawiony w 2015 roku ołtarz polowy. Dzięki temu jest tu miejsce, w którym można celebrować Eucharystię w najpiękniej przyozdobionej świątyni, zaplanowanej przez samego Stwórcę. Pora zejść w końcu z tych wysokości na niskości. Już jesteśmy z powrotem na dole, przy parkingu. Było super, pogoda wyśmienita, słoneczko chyba udało się opalić nawet. Kilka kilogramów zrzucić. Z plecaka oczywiście. Super, warto tu wrócić jeszcze za jakiś czas.